Oczekiwania względem kolejnego Prince of Persia po piaskach czasów były spore. Sam przyznam, że pierwsza część pozostawiła we mnie jakiś taki niedosyt. Dzisiaj, patrząc z perspektywy całej trylogii, piaski czasu podobały mi się najmniej, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, co przygotowuje w swoich laboratoriach Ubisoft z częścią drugą. Pierwsze screeny zapowiadały się całkiem ciekawie. Nie ukrywam, pewne różnice były widoczne już na nich. I choć gra w końcu zmieniła swój ton, to jednak pozostała wierna pewnym założeniom znanym z poprzedniczki. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Prince of Persia Warrior Within w wersji na PlayStation 3. Zapraszam. Przy Warrior Within nie pracował już Jordan Mechner, choć był ojcem księcia Persji, to przyznam, że lepiej na tym seria wyszła. Jordan chciał pchać grę nadal w klimaty baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Nie było to złe, ale widząc podejście Ubi uznaje, że nie była to jednak najszczęśliwsza droga. Przy produkcji zdarzyło się też kilka ciekawych rzeczy, na przykład to, że Sony zapowiedziało, że silnik Jade, na którym śmigały piaski czasu, dobił do granic możliwości PlayStation 2. Pomimo to zespół potrafił zoptymalizować go tak, że w Warrior Within dostaliśmy większe lokacje, a i gra działała sprawniej. Kolejną ciekawostką jest fakt, że tytuł pierwotnie miał się nazywać Prince of Persia Assassins, gdzie mieliśmy kierować grupą zabójców strzegących księcia. Ten koncept przerodził się w dobrze wszystkim znaną serię Assassin's Creed. 7 lat po wydarzeniach z piasków czasu na księciu wciąż leży klątwa. Ponieważ miał zginąć podczas wypuszczania piasków czasu, podąża za nim istota nazwana Dahaka, która ma przypieczętować jego los. Książę przybywa na tajemniczą wyspę, na której, jak głosi legenda, cesarzowa czasu stworzyła piasek czasu. Celem księcia jest cofnięcie się w czasie i powstrzymanie powstania piasków, a co za tym idzie uwolnienia się od klątwy. Czeka go trudne zadanie. Oprócz Dahaki czai się w cieniu jeszcze jedna istota, która ma swój cel. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że historia jest mroczniejsza. Zarzucono baśniowy klimat na rzecz bardziej depresyjnych miejscówek. Również książę z baśniowego księcia stał się emo-księciem. Te zmiany w mojej opinii wpłynęły bardzo pozytywnie na całość. Gra wydaje się bardziej dorosła. Sama historia również wypada nieźle z ciekawym twistem pod koniec gry. Choć samej narracji tutaj może niewiele, to śledziło mi się i tak ją z dużym zainteresowaniem. Warrior Within w dużej mierze nawiązuje do pomysłów z części pierwszej. Nadal zwiedzamy świat korzystając z parkouru. Książę posiada umiejętności biegania po ścianach, poruszania się po belkach, choć tym razem na belkach mogą nas zaatakować przeciwnicy. Podobnie zresztą podczas biegania po ścianie. Nowym ruchem jest świetnie zrobiona możliwość zjechania po zasłonie na mieczu, niczym pirat rozdzierający żagiel. Niestety sterowanie przynajmniej na padzie jest, no cóż, uciążliwe. Bardzo często będziemy ginąć bezsensownie, bo książę skoczy nie tam, gdzie trzeba. Dyskusyjne jest też to, że aby wbiec na ściany, trzeba wdusić R1 oraz to, że książę ma kontekstowy skok. Jeśli nie stoimy w pobliżu przepaści, wykona fikoła. W przypadku, gdy stoimy przy przepaści, skoczy. Mocno to wszystko nieoczywiste i przez pierwszych kilka godzin walczyłem ze sterowaniem. Ale sam parkour nadal wypada świetnie. Moimi ulubionymi momentami są te, kiedy trzeba uciekać przed Dahaką i szybko reagować na przeszkody. Parkour natomiast źle wypada w momencie, kiedy skaczemy po walących się masztach. Nie do końca widać, gdzie skaczemy, wymóg szybkich reakcji powoduje, że łatwo się tutaj pomylić. Pamiętam, że na PC-cie dawno temu bluźniłem mocno na ten moment, ale poza tym parkour nadal jest wyśmienity. Niestety nie do końca mi przypadła eksploracja. Gra jest swego rodzaju otwarta. Jako że dostępna w grze mapa pokazuje nam jedynie mniej więcej ikonę, gdzie powinniśmy się udać, zaczynamy błądzić, szukając punktu zaczepienia, a to powoduje wzrastającą irytację. Wystarczyłby kompas, abym wiedział, czy jak pójdę prosto, to będzie północ, czy nie, ale nic takiego nie ma. Błądzenie pod koniec gry, gdy wszystko w zasadzie mamy otwarte, woła o pomstę do nieba. Nie ma szans pamiętać całą ogromną lokację pełną przejść, parkurów, gdzie trzeba iść, aby dotrzeć do celu. Mnie to wkurzało niemiłosiernie i potrzebowałem dłuższych przerw, aby odpocząć od księcia, bo miejscami gra jest niestety mocno denerwująca.
Walka, jak to w Księciu Persji, jest dla mnie również irytująca, przeszkadza mi w fajnym parkurze. Nadal mamy ciosy, w których książę odbija się od ścian, przeskakuje nad przeciwnikami itd. Kiedyś wyglądało to fajnie, niczym morderczy taniec. Dzisiaj widać, jak kuleje w różnych miejscach animacja. Pojedynki czasami wkurzają, bo trwają za długo. Poziom trudności jest o dziwo całkiem wysoki. Nie zapamiętałem tego tak, ale kilka pojedynków, na przykład z cesarzową, potrafi napsuć krwi. Po pewnym czasie, gdy łapiemy już jak wykonać chwyt i wykonać cios rozpruwający bebech, walki stają się łatwiejsze, ale do tego momentu krew potrafi czasami zalać, bo łatwo nie jest. Wzrosła również brutalność produkcji. Przeciwnicy giną w barwny sposób. Jeśli nie zostanie odcięta im głowa, to potrafią być przez księciunia na przykład przepołowieni na pół. Swojego czasu ból dupska wywołał design pewnych kobiecych przeciwników, które wyglądały jak pracownice klubu Sadomaso. Wspominano o słabym designie. Nie jest słaby, jest zajebisty, tylko nie wpisywał się w grzecznego księciunia z Persji walczącego z bandytami. Ja szanuję za odważne na tamte czasy podejście i za większą brutalność, bo to dodaje grze większego kolorytu. Książę nadal potrafi cofać czas. To przyda nam się nie raz i nie dwa, gdy źle skoczymy lub gdy przeciwnik wykona na nas mordercze combo. Wtedy możemy cofnąć czas i spróbować swoich sił jeszcze raz. Jednakże ilość piasków czasu jest ograniczona. Możemy je zdobywać uderzając w różne sprzęty lub zbierając po przeciwnikach. Ilość dostępnych kul z piachem może być oczywiście zwiększana, tak samo jak energia księcia, jeśli znajdziemy specjalne pokoje, gdzie ulepszymy nasz talizman. Sam pomysł swojego czasu z cofaniem czasu był rewelacyjny. Dzisiaj to raczej feature, który nie powoduje nic innego jak wzruszenie ramion. Nowym elementem związanym z piaskami czasu jest możliwość przenoszenia się księcia w czasie pomiędzy dwoma okresami. Możemy tego dokonać tylko w specjalnych świątyniach. Te same miejscówki dzieli kilka dobrych wieków. Widać, jak natura zrobiła swoje na budowlach i jak zmieniło się wszystko na przestrzeni lat. Pomysł super, ale w mojej opinii Soul River robił to lepiej i to w czasie rzeczywistym. No ale to zupełnie inna gra. Dwa okresy historyczne powodują jeszcze więcej bałaganu, bo niektóre przejścia są otwarte w tym, a inne w drugim okresie, więc jest tutaj sporo biegania i frustracji, ale sam pomysł oceniam bardzo dobrze. Odzyskiwanie energii księciunia ponownie zrealizowano w ten sam fajny sposób. Wystarczy napić się wody i to wszystko. W pierwszej części, czyli w piaskach czasu, czasami fontanny z wodą były umieszczone w lokacjach z trudniejszymi walkami. Teraz raczej znajdziemy je jedynie po przejściu trudnych aren, także warto pamiętać o ciągłym nawadnianiu. W mojej opinii to, co mocno zaszkodziło grze, to to, że przestała być liniowa. Zbyt często ganiamy w tą i z powrotem szukając przejścia, to zaburza płynność rozgrywki. Do tego warto pamiętać, że gra nie posiada checkpointów poza kilkoma ważnymi momentami. Zazwyczaj polegamy na własnych zapisach. Czasami śmierć może być bolesna, bo powracamy bardzo daleko do tyłu i próbujemy ponownie. Szkoda, bo można to było trochę ułatwić graczom z mniejszym skillem. Czasami na przykład pojedynki z cesarzową, które składają się z 3 faz, będziemy powtarzać po kilka razy i w którymś momencie zacznie to mocno irytować. Oprawa dzisiaj na nikim szału nie zrobi. Widać, że wyszło lepiej niż w piaskach czasu, ale trzeba przyznać, że gra jest mocno bura z mocnym akcentem na kolor zielony. Nie jest to złe, ale mocno depresyjne. Nadal fajnie wygląda to, że włosy księcia reagują na nasze ruchy, podobnie jak szarfa, którą ma przy pasku. Fajnie wypadły tkaniny, na przykład te, po których zjeżdżamy na mieczu. Chyba najlepszymi momentami gry są te, w których opuszczamy monumentalne budowle i wyskakujemy na zewnątrz. Powspinać się po murach zamczyska, czy pobiegać po okolicznych miejscówkach. Niestety te momenty są dość rzadkie, więc w dużej mierze to bieganie po lokacjach, w których niestety zazwyczaj nie ma zupełnie nic ciekawego. Wiadomo, że to gra, która ma na karku 21 lat i patrzenie na nią dzisiejszą miarą nie ma całkowicie sensu. Jednakże nie zmienia to faktu, że gra się zestarzała. Może nie tak mocno, ale widać dużo archaizmów, które zwyczajnie dzisiaj męczą.
Dla mnie Warrior Within to ciekawostka. Ilu młodych graczy będzie w stanie ją ukończyć, bez znaczników z dziwnym sterowaniem? To tytuł dla starych wyjadaczy, ale nawet im, a sam mam się za takiego, zdarzy się sporo irytacji i znudzenia. Nie znaczy to, że nie warto grać. Warto, bo trylogia Piasków Czasu to klasa sama w sobie, jednakże nie bawi tak jak kiedyś. Jest dużo starszych gier, w które nadal gra się fajnie. Dla mnie Warrior Within do takich nie należy. W 2004 roku byłem zachwycony. Dzisiaj, rozleniwiony aktualnymi tytułami, umęczyłem się porządnie, aby zobaczyć napisy końcowe. Choć nie zmienia to faktu, że to nadal klasyk. Polecam tylko wytrwałym lub tym, co kiedyś grali. Nowicjusze prawdopodobnie odbiją się od Warrior Within dość szybko, a szkoda. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrybowania lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.